Witajcie moi drodzy. Zdaje się, że wielokrotnie wspominałam Wam o tym, że bardzo lubię towarzystwo mężczyzn i że w zasadzie wolę towarzystwo mężczyzn niż towarzystwo kobiet. Mężczyźni po prostu wydają mi się z definicji ciekawsi, ponieważ są przedstawicielami płci przeciwnej i często bywa tak, że są po prostu lepszymi interlokutorami niż kobiety, które niestety często bywają w mojej opinii nudne. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że dziwnym zbiegiem okoliczności więcej czasu spędzam ostatnio w towarzystwie kobiet. I na razie ciężko mi jest powiedzieć, czy to jest taka chwilowa tendencja, czy tak będzie dłużej. Natomiast niewątpliwie jest to bardzo ciekawie i przyjemnie spędzany czas, który jest bardzo inspirujący. I tak naprawdę te spotkania z dziewczynami zainspirowały mnie do stworzenia dzisiejszego materiału, ponieważ zauważyłam, że spotykając się z nimi wybieramy pewne formy aktywności częściej niż inne i postanowiłam Wam o nich dzisiaj opowiedzieć coś więcej. Wśród 5 takich, moim zdaniem, najlepszych pomysłów na babski wieczór jest wspólne wyjście do restauracji. To zdecydowanie jedna z moich ulubionych form aktywności z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że ja uwielbiam jeść. Uważam, że jedzenie to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy w życiu, bywająca czasami, jak twierdzą moje znajome, przyjemniejsza niż seks. Także ja się czasem śmieję, że dlatego chodzę na siłownię, żeby nie było po mnie widać tego, ile jem i jak bardzo lubię jeść. Także to jest pierwszy powód, dla którego tak bardzo lubię restaurację. Drugim powodem jest to, że po prostu jestem wygodna, więc o wiele łatwiej jest mi po prostu pójść do restauracji, przyjść na tak zwane gotowe, niż sprzątać w domu, przygotowywać się do spotkania, tracić nerwy itd., itd. I po trzecie, w restauracji mogę się oddawać swojej ukochanej formie rozrywki, jaką jest obserwowanie innych. Ja poświęciłam tak zwanemu people watchingowi odrębny wpis na blogu, także jeśli macie ochotę, to sobie w wolnej chwili do niego zerknijcie. Link znajdziecie pod spodem. I jestem przekonana, że w tym zamiłowaniu do biesiadowania nie jestem odosobniona, ponieważ jest to jeden z atawizmów. Także po prostu mnóstwo ludzi lubi w ten sposób spędzać czas, ja się wcale temu nie dziwię. Ja też, jak wiecie, byłam kiedyś kelnerką w restauracji, zrobiłam na ten temat wpis i też kiedyś na blogu zamieszczałam jakby takie recenzje, opisy restauracji, które wyjątkowo przypadły mi do gustu. Linki do nich znajdziecie pod spodem, ale z czasem z tego zrezygnowałam, dlatego że część tych restauracji, które opisywałam w miarę upływu czasu, była zamykana i tak naprawdę te moje wpisy traciły na znaczeniu. I dlatego dzisiaj głównie jakby recenzje restauracji zamieszczam na Instagramie. Wymyśliłam sobie nawet taki specjalny hashtag Olfaktoria Restauracje i tam możecie znaleźć właśnie wszystkie zdjęcia potraw i miejsc, w których regularnie bywam i które polecam. Mam też swoją sprawdzoną, że tak powiem, metodę na poznanie większej liczby miejsc i polega to na tym, że często na przykład lunch albo kolację jem w jednej restauracji, a deser w drugiej i to też często praktykuję z moimi koleżankami, także polecam Wam ten sposób, jeśli chcecie poznać więcej miejsc. Reasumując, uwielbiam chodzić do restauracji, bardzo często w nich bywam, lubię odkrywać nowe miejsca i polecam Wam gorąco ten sposób spędzania czasu z Waszymi koleżankami. Kolejny, moim zdaniem, bardzo dobry pomysł na udany babski wieczór jest wspólne wyjście do kina. Doskonale wiecie, że jestem kinomaniaczką. Oglądam mnóstwo filmów ze szczególnym uwzględnieniem dramatów, romansów i ostatnio również filmów science fiction. I stworzyłam nawet na Instagramie swoim specjalny hashtag Olfaktoria Kino, gdzie zamieszczam regularnie zdjęcia z różnych filmów wraz ze swoim krótkim komentarzem. I ja wiem, że z tych moich rekomendacji korzystacie, ponieważ często dajecie mi znać. Wy też zresztą polecacie mi filmy. I muszę Wam powiedzieć, że najczęściej oglądam filmy w domu, natomiast swego czasu miałam taką ekipę, że tak powiem, kilku dziewczyn, z którymi właśnie chodziłyśmy regularnie do kina wieczorem, a następnie oczywiście do restauracji, gdzie przy butelce wina
sobie plotkowałyśmy przez kilka godzin. Ta nasza grupa się niestety rozpadła, ale to moje zamiłowanie do oglądania filmów pozostało. Także jeśli kiedyś uda nam się jeszcze tak umówić z koleżankami na wspólne wyjście do kina, to jak najbardziej oczywiście będę z tego powodu zadowolona, ponieważ oglądanie filmów sprawia mi naprawdę dużo radości. To jest taka jedna z moich ulubionych form relaksowania się. Kolejnym sprawdzonym pomysłem na tak zwany babski wieczór jest oczywiście wspólne wyjście na imprezę. I mam tutaj na myśli zarówno domówki, jak i imprezy w klubach. I oczywiście założenie jest takie, że jest to babski wieczór, czyli nie zabieramy, mówiąc kolokwialnie, drewna do lasu. To jest oczywista oczywistość, ale niektóre kobiety o tym zapominają, nie wiedzieć czemu. Także idea jest, moje drogie panie, taka, że wychodzimy tylko w towarzystwie kobiet. I ja pisałam Wam kiedyś, że bardzo często chodziłam do klubów, ale z czasem mi się to znudziło i dzisiaj preferuję domówki. Ale niedawno byłam kilka razy w różnych klubach i też organizowałam największą babską imprezę w swoim życiu z okazji moich 30 urodzin i relacje z tych urodzin zamieściłam zarówno na YouTubie, jak i na blogu. Linki do tych relacji znajdziecie oczywiście pod spodem. I muszę Wam powiedzieć, że byłam z tego mojego przyjęcia bardzo, bardzo zadowolona. Myśmy zresztą poszły z dziewczynami później do klubu. Na moim blogu znajdziecie tekst na temat kilku najlepszych klubów w Warszawie, także też w wolnej chwili możecie sobie zajrzeć. Bywa tak, że na przykład spotykamy się z dziewczynami w domu i pijemy wino i nagle sobie wymyślamy, że może pójdziemy do jakiegoś klubu. Także bywa tak, że impreza rozpoczyna się od domówki, najczęściej 2-3 osobowej. Natomiast często też jest tak, że siedzimy sobie na Facebooku i rozmawiamy albo plotkujemy i nagle któraś z nas wpada na pomysł taki, żeby gdzieś razem wyjść. Wiem też, że jest taka aktualnie moda na to, żeby grać w różne planszówki. My z koleżankami tego nie praktykujemy. Oczywiście zdarzało nam się parę razy grać na przykład w kalambury, ale jakoś, nie wiem, nie pociągają nas planszówki. Albo po prostu nikt nie wychodzi z taką inicjatywą. Dajcie mi proszę znać, czy Wy gracie w planszówki na babskich wieczorach, czy to jest Waszym zdaniem dobry pomysł. Świetnym pomysłem na spędzenie babskiego wieczoru jest również wspólne wyjście do spa lub kosmetyczki. I muszę Wam powiedzieć, że ja praktykowałam to już kilkukrotnie i za każdym razem byłam bardzo zadowolona z takiej wizyty, ponieważ to jest coś, co sprawia, że się niesamowicie relaksujemy i uwierzcie mi, zupełnie inaczej, lepiej spędza się czas, na przykład siedząc z koleżanką w jacuzzi, w jakimś spa, niż robiąc to samo na przykład w kawiarni, pijąc kawę. Także doznania są zupełnie różne i znacznie lepsze właśnie, jeżeli jest się w takim spa. Pamiętam też, że byłyśmy kiedyś z Basią, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, na zabiegu w klinice Bejda Medical. Ją też opisałam Wam kiedyś na blogu, link znajdziecie pod spodem. I tam poddałyśmy się zabiegom nawilżania i oczyszczenia twarzy. I też spędziłyśmy wspólnie wieczór, ponieważ zapoznawałyśmy się wówczas z kosmetykami marki Dermalogica, którą ja osobiście bardzo, jak wiecie, lubię. Oczywiście, jeżeli ktoś nie dysponuje jakimś większym budżetem, może sobie zorganizować spa w domu i to może być spa, które będzie polegać na tym, że nałożycie sobie z dziewczynami maseczki i będziecie oglądać film, albo też można urządzić botox party. Wiem, że to jest bardzo popularna forma aktywności, zwłaszcza w większych miastach i polega na tym, że zjeżdża się kilka koleżanek, wynajmuje się lekarza, który wstrzykuje Wam botox albo kwas hialuronowy i macie wówczas na niego rabat. Ja czegoś takiego nie praktykowałam. Dajcie mi proszę znać, jeśli Wy uczestniczyłyście w takim spotkaniu. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyglądało i czy byłyście z tego zadowolone. Ostatnim pomysłem na udany babski wieczór jest wspólne wyjście na siłownię. Z jednej strony możemy tutaj zadbać o swoją kondycję fizyczną, a z drugiej się zrelaksować. Chociaż oczywiście wszystko zależy od tego, na jaką siłownię się udajemy. Jeżeli jest to taka siłownia jak moja ulubiona, czyli Riverview, to wtedy, uwierzcie mi, ten czas spędzony na siłowni jest naprawdę niesamowity. Akurat na tej siłowni, gdzie ja chodzę,
Znajduje się odrębne piętro, które nazywane jest strefą wellness. I tam znajduje się zarówno solarium, jak i sauna, łaźnia parowa, basen i jacuzzi, a wszystko to z widokiem na panoramę Warszawy i to jest widok z 42 piętra, także to jest naprawdę niesamowite. Ja to często pokazuję na Snapchacie. Jeśli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to gorąco zachęcam do nadrobienia zaległości. Mój nick to Olfaktoria i gorąco polecam Wam to miejsce. Bywam tam z koleżankami regularnie i każda jest tym miejscem zachwycona. Zresztą ja kiedyś robiłam nawet konkurs dla subskrybentów mojego newslettera. Cały czas oczywiście możecie dołączać do tego grona. Link do newslettera znajduje się na dole. I wówczas 2 osoby wygrały takie wejściówki do Riverview i też dały mi znać, że były tym miejscem zachwycone, także ja ze swojej strony gorąco Wam polecam nie tylko siłownię Riverview, ale też na przykład wykupienie sobie wejściówki do takiego miejsca. I tutaj mam dla Was taką małą niespodziankę, ponieważ wspólnie z Riverview przygotowaliśmy dla Was taką specjalną ofertę promocyjną, która polega na tym, że na hasło Olfaktoria otrzymacie 20% rabatu na jednorazową wejściówkę do mojego ulubionego klubu. Taka wejściówka kosztuje normalnie 150 zł od osoby i możemy wówczas spędzić cały dzień zarówno w strefie wellness, jak i ćwicząc piętro wyżej, lub też 100 zł, jeśli przyjdziemy tam do godziny 17. Także moje drogie Panie, jeśli macie ochotę zrelaksować się w Riverview, to gorąco polecam Wam właśnie wykupienie takiej wejściówki. I zdaje się, że już chyba wymieniłam 5 swoich ulubionych sposobów na spędzenie babskiego wieczoru, ale jak tak sobie teraz myślę, to wydaje mi się, że też takim świetnym pomysłem jest też wspólny wyjazd, chociaż on już tak naprawdę nie zalicza się do babskiego wieczoru, ale jednak raz wybrałam się na taki wspólny wyjazd z Basią Call Me Blondie, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Poleciałyśmy do Sztokholmu na weekend i bardzo miło wspominam ten wyjazd. Zresztą zrobiłam dla Was relację z tego wydarzenia na blogu, link do niego znajdziecie pod spodem. I powiem Wam, że z chęcią wybrałabym się jeszcze nawet nie raz, a wiele razy właśnie w taką podróż. Także Basia, jeśli oglądasz ten film, to naszykuj się psychicznie na to, że będziesz musiała się ze mną wybrać jeszcze gdzieś kiedyś. Natomiast takim drugim pomysłem, który wydaje mi się ciekawy i który chciałabym wprowadzić w życie, są warsztaty. Na przykład kulinarne, mogłabym się na takie warsztaty wybrać, albo florystyczne. Bo jak wiecie, uwielbiam kwiaty. Ja wiem, mówiłam to już, słuchajcie, setki razy, ale ja naprawdę kocham kwiaty. Nawet chciałam mieć kiedyś własną kwiaciarnię, albo nawet za darmo, słuchajcie, zatrudnić się w kwiaciarni, żeby tam zajmować się kwiatami. Także nie wiem, może ja mam jakąś obsesję, nie wiem o co chodzi. Napisałam nawet tekst na ten temat na blogu, czy kobiety lubią otrzymywać kwiaty. Czy jest w ogóle jakaś normalna kobieta, która nie lubi kwiatów? Chyba nie, przynajmniej mam nadzieję, że nie. W każdym razie takie warsztaty florystyczne chodzą za mną już od dłuższego czasu i bardzo chętnie bym się na nie wybrała samodzielnie albo właśnie w towarzystwie jakiejś koleżanki. Istnieją też takie formy spędzania babskich wieczorów, które za bardzo nie przypadają mi do gustu i są to na przykład warsztaty makijażowe, pielęgnacyjne i tym podobne. A drugą formą, która wiem, że jest bardzo popularna wśród kobiet, jest wspólne robienie zakupów. Ja nie cierpię robić zakupów w towarzystwie. Nie lubię, jak mi koleżanki towarzyszą i mówią, co im się podoba, a co nie, ponieważ ja nie potrzebuję tego typu rad. Ja sama wiem, w czym dobrze wyglądam. I też nie lubię towarzyszyć innym. I tak naprawdę jedyną osobą, dla której robię wyjątek, jest moja mama. Ale na szczęście rzadko mi się zdarza właśnie jej towarzyszyć. Mówię na szczęście, ponieważ takie wspólne zakupy są dla mnie bardzo denerwujące. Także im mniej coś mi przysparza nerwów, tym lepiej. Zwłaszcza, że ja jestem z natury osobą bardzo nerwową, jak wiecie. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było wszystko. Dajcie mi proszę znać, czy Wy lubicie babskie wieczory, jakie są Wasze ulubione formy aktywności w tym zakresie i też bardzo mnie ciekawi, jaki był najlepszy babski wieczór, w jakim miałyście okazję uczestniczyć, co się wówczas działo. Piszcie proszę w komentarzach. Zachęcam Was również do odwiedzenia mojego bloga, tam znajdziecie wpis na temat 5 pomysłów na udany babski wieczór i informacje na temat promocji związanej z Riverview. Jak zwykle oczywiście przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których jestem obecna. Tradycyjnie już zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i klikania kciuków w górę, jeśli film Wam się spodobał. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!